niniejszym filmie stworzymy niezbędną architekturę sieciową oraz pierwszą maszynę wirtualną w usłudze Atman Cloud. Aby przygotować środowisko chmurowe od strony sieciowej, należy kolejno utworzyć sieć wraz z podsiecią, router, który połączy stworzoną sieć z siecią internet, security grupę zezwalającą na ruch w kierunku maszyn wirtualnych, np. zalogowanie się poprzez protokół SSH, oraz przesłać klucz publiczny, który za pomocą odpowiedniego klucza prywatnego umożliwi zalogowanie się po protokole SSH. Pierwszym krokiem jest tworzenie sieci oraz należącej do niej podsieci, czyli bloku adresów IP. W tym celu po zalogowaniu się do panelu Atman Cloud przechodzimy do zakładki Network oraz Networks i wybieramy przycisk Create Network. Uzupełniamy nazwę sieci oraz w kolejnym kroku nazwę podsieci oraz wybieramy dowolny blok adresów IP w wersji 4. Pozostałe pola pozostawiamy puste. Podobnie pozostawiamy wszystkie wartości domyślne w trzeciej zakładce kreatora. Akceptujemy formularz wybierając Create. Następnie przechodzimy do zakładki Routers i wybieramy Create Router. Podajemy nazwę dla routera oraz wybieramy sieć zewnętrzną do komunikacji z internetem, czyli sieć external. Zatwierdzamy formularz przyciskiem Create Router. Kolejnym krokiem jest połączenie wcześniej stworzonej sieci wewnętrznej do routera. W tym celu klikamy na nazwę routera, przechodzimy do zakładki Interfaces oraz wybieramy Add Interface. Z listy wybieramy wcześniej utworzoną podsieć oraz zatwierdzamy wybór przyciskiem Submit. W tym momencie utworzone mamy podstawowe środowisko sieciowe, które umożliwi przyłączanie maszyn wirtualnych. Security grupy to listy kontroli dostępu, które pozwalają na akceptację ruchu sieciowego związanego z interfejsami maszyn wirtualnych. Domyślnie w nowym projekcie Atman Cloud stworzona jest jedna security grupa, która akceptuje cały ruch wychodzący z maszyny wirtualnej oraz blokuje cały ruch przychodzący. W tym momencie stworzymy nową security grupę, która będzie akceptowała przychodzący ruch ICMP oraz SSH. Wybieramy Create Security Group oraz wpisujemy nazwę. Dobrą praktyką jest opisanie w nazwie funkcji takiej security grupy. Następnie dodajemy dwie reguły, wybierając przycisk Add Rule. Pierwsza reguła akceptuje przychodzący ruch ICMP, czyli na przykład zapytania polecenia ping. Natomiast druga, przychodzący ruch SSH, czyli port 22 protokołu TCP. Następnie importujemy klucz publiczny, który będzie przesyłany do instancji przy jej pierwszym uruchomieniu. Aby to zrobić, przechodzimy do zakładki Compute oraz Keepers. Wybieramy Import Public Key. Wpisujemy nazwę klucza, jego typ oraz wklejamy zawartość klucza publicznego. Zatwierdzamy dodanie klucza poprzez przycisk Import Public Key.
W końcu możemy przejść do tworzenia maszyny wirtualnej. W tym celu przechodzimy do zakładki Compute, a następnie Instances. Oraz uruchamiamy kreator tworzenia maszyn wirtualnych poprzez przycisk Launch Instance. Najpierw uzupełniamy nazwę maszyny wirtualnej. W kolejnym kroku wybieramy źródło dysku naszej VM-ki. Uruchamiamy maszynę z obrazu systemu operacyjnego Ubuntu 22. Dysk twardy, czyli wolumen, będzie utworzony w typie 6000 IOPS, który charakteryzuje sumaryczną prędkość zapisu oraz odczytu danych. Rozmiar woluminu ustawiamy np. na 10 GB. Możemy również wybrać, czy po usunięciu maszyny wirtualnej zachowamy jej wolumen systemem operacyjnym, czy zostanie on usunięty razem z instancją. Następnie wybieramy flavor, czyli rozmiar naszej maszyny wirtualnej. Dla przykładu wybieramy flavor z 2 wirtualnymi procesorami oraz 4 GB pamięci operacyjnej. W kolejnej zakładce wybieramy sieć, do której zostanie podpięta nasza VM-ka. W naszym przypadku posiadamy tylko jedną wcześniej stworzoną sieć, która została już wybrana domyślnie. W ramach tej sieci zostanie utworzony port, stąd możemy pominąć kolejną zakładkę Network Ports. Następnie wybieramy wcześniej utworzoną Security grupę, tak aby można było zalogować się do utworzonej instancji zaraz po jej uruchomieniu. Security grupy działają addytywnie, czyli zastosowane zostaną wszystkie reguły zezwalające na dostęp sieciowy ze wszystkich security grup dodanych do instancji lub jej portu. W kolejnym kroku wybieramy wcześniej przesłany klucz publiczny, który pozwoli nam zalogować się do instancji za pomocą klucza prywatnego z danej pary kluczy. Ten klucz jest już dodany domyślnie. Pozostałe opcje pozostawiamy domyślne oraz klikamy przycisk Launch Instance w celu uruchomienia instancji. Tworzenie oraz uruchomienie instancji powinno potrwać około pół minuty, w zależności od liczby wirtualnych procesorów. W kolejnym kroku przypisujemy do tworzonej instancji adres floating IP. Jest to adres, za pomocą którego, wykorzystując mechanizm translacji nagłówków adresów IP, czyli NAT, nasza instancja będzie osiągalna z sieci Internet. W tym celu z menu akcji wybieramy opcję Associate Floating IP. Najpierw dodajemy adres floating IP z sieci publicznej do naszego projektu. Podając przykładową nazwę. Następnie przypisujemy go do portu, czyli interfejsu wirtualnej maszyny znajdującego się w sieci prywatnej. Akcję potwierdzamy przyciskiem Associate. W tym momencie możemy zalogować się do naszej instancji przez protokół SSH na jej publiczny adres floating IP, wykorzystując użytkownika Ubuntu oraz klucz prywatny utworzony wraz z wcześniej przesłanym kluczem publicznym. To wszystko w niniejszym poradniku. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych testów usługi Atman Cloud
w ramach której możemy w przedstawiony sposób tworzyć wirtualne maszyny w publicznej chmurze obliczeniowej.